w swoim życiu widziałem wiele absurdalnych filmów, więc oczywiście Kokainowego Miśka również musiałem obejrzeć. Zaskoczyło mnie to, bo film oczywiście jest reklamowany oparty na prawdziwych wydarzeniach. No i specjalnie, tak, dobrze wiesz, że lubię takie rzeczy sprawdzić, zobaczyłem, przeczytałem i jak najbardziej film jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, kiedy to w 1985 roku skorumpowany policjant Andrew Thornton, mam ładnie napisane, dokładnie tak jak w filmie, postanowił przemycić narkotyki samolotem, no i oczywiście potem wyskoczył sam, ale spadochron się nie otworzył, no i pacnął wszystko, dziękuję bardzo. Okazało się, że część tych prochów dostała się do lasu, no i misiek, pewien misiek sobie troszeczkę zjadł prochów wartych $55 milionów. No ale oczywiście po zażyciu takiej ilości kokainy, krótko mówiąc, szybko misiek przedawkował. No i w ciągu tam kilkunastu minut, jak ocenili fachowcy, zmarł, ale to była podstawa do tego, żeby takowy film nakręcić i powiem w ten sposób, fani kina klasy B będą bardzo usatysfakcjonowani, bo fabuły nie będę omawiał, zresztą widzisz, co się dzieje z tyłu, jest zwiastun, możesz sobie zobaczyć, jak to wygląda. Ten film, nie oczekiwałem tutaj nie wiadomo jakiej fabuły, wiadomo o co będzie chodziło, jaka będzie jazda i to wszystko tak dostałem, ale po kolei. Nasz misiek, bo to oczywiście o niego chodzi, na początku dowiadujemy się ważnych faktów, można byłoby rzec i cały film, jak już mówiłem wcześniej, to nie jest kino wysokie, ale pokazuje nam, że nawet taki film może jak najbardziej nam odpowiadać i nas bawić, bo to jest, może komedia to zbyt duże słowo, ale thriller, dreszczowiec z dużym wątkiem komediowym jest jak najbardziej, bo nasz misiek, tutaj się dosyć często pojawia w różnych dziwnych czasami sytuacjach, bo raz sobie smacznie śpi, a innym razem, tak, dokładnie to co widać, rzeczywiście jest paskudną bestią i sieje spustoszenie, więc krew się w tym filmie leje na prawo i na lewo, więc jeżeli jesteś czuły na takie rzeczy, to musisz się przyzwyczaić, że będą latały urwane głowy, będą latały nogi i tak dalej, dosyć krew się leje naprawdę, jak nie przymierzając w piątku 13. I rzeczywiście wygląda to nie wygląda to rzeczywiście super rewelacyjnie, bo te efekty specjalne nie są bardzo dobrze. Sam misiek rzeczywiście jest dosyć fajnie zrobiony, to wygląda w miarę wiarygodnie, bo oczywiście wiemy, że to jest CGI, czyli komputerowo generowany efekt, ale kiedy już przychodzi do innych rzeczy, z tym jest różnie. Misiek wypada dosyć fajnie, więc jest całkiem sensownie. Fabuła jest, można powiedzieć, szczątkowa, bo wiesz jaki jest zarys filmu, wiesz o co chodzi i tyle. Tyle w tym filmie jest fabuły, więcej nic nie ma. Oczywiście wiadomo, że musieliśmy mieć kilku bohaterów, bo inaczej by to na samym miśku, ten film nie mógłby trwać, powiedzmy, umówmy się, te przysłowiowe 90 minut, tylko i wyłącznie na tym, żeby misiek sobie biegał, latał. Musieliśmy mieć oczywiście inne postacie, które nas wciągną, które nam się spodobają, a także tych, których nie będziemy rzeczywiście lubili. Pojawia się w swojej ostatniej roli Ray Liotta, który rzeczywiście, jak głosi IMDb, postsynchrony nagrywał na tydzień przed swoją śmiercią. Powiedział, że mi się podobał rzeczywiście, bo widział go w komputerowo, jak już był zrobiony. Nie doczekał się niestety premiery. Szkoda, zmarł jakiś czas temu. Ale rzeczywiście Ray Liotta pokazuje nam, że on jak najbardziej dokładnie wie, jak to się je. Znamy oczywiście kino gangsterskie, kino mafijne z jego udziałem, więc tak, Ray Liotta jest świetny. Ogólnie aktorstwo, jedni są lepsi, inni są gorsi rzeczywiście. Niektóre postacie są fajne, niektóre są inaczej napisane. Podoba mi się różnorodność humoru, bo oczywiście nie chcę mówić, że to jest humor klozetowy, jak rodem z filmów Kevina Smitha. Nie jest to za bardzo wysublimowane poczucie humoru, ale to też nie jest aż tak bardzo hardkorowe. Rzeczywiście, żeby można powiedzieć, nie, ten film mi się w ogóle nie podoba, nie ma takiej możliwości. Humor pojawia się, jest go dosyć dużo i to w wykonaniu wszystkich naprawdę grup, bo i dzieciaki, i nawet ten misiek jest w pewien sposób, są sceny, kiedy rzeczywiście pojawi się ban na twarzy, uśmiechniesz się i stwierdzisz, okej, rzeczywiście, to jest coś zabawnego. Także pod tym aspektem ten film dosyć fajnie działa. Jak już mówiłem wcześniej, jest dużo krwi, naprawdę się dzieje bardzo dużo i lata 80., ponieważ prawdziwe wydarzenia, o których opowiada ten film, to był 1985 rok, więc dokładnie przesuwamy się w tamte czasy, więc nie dziw się, nie ma telefonów komórkowych i tak dalej, tych wszystkich rzeczy. Postacie, jak już mówiłem, mamy różnorodność, dosyć poważną. Moją ulubioną postacią jest chyba
no chyba pani strażnik w tym parku. Rzeczywiście ona jest, no tak, bardzo, bardzo fajżłowowata, bardzo rzeczywiście, no niekoniecznie ogarnięta. Mamy też, można powiedzieć, nasz polski wątek, no, naciągając jak najbardziej, ale scena z żywcem, naprawdę do żywego przypomina mi scenę z Czarkiem Pazurą, chłopaki nie płaczą w toalecie, będziesz oglądać, będziesz wiedzieć dokładnie o co chodzi. Film ogląda się w porządku, to nie jest jakieś wybitne kino, ale obejrzysz spokojnie i stwierdzić, ok, to jest rzeczywiście dobry popcorniak, po tygodniu pracy można go obejrzeć, można się zrelaksować, stwierdzić, to jest fajny film. Nie jest, jak już mówiłem, to coś wybitnego. Budżet był około 30-35 milionów dolarów, więc nie, no w Ameryce powiedzieć, są grosze w ogóle, to są groszowe sprawy, tym bardziej, że kręcony był w Europie, kręcony był w Irlandii. Zgadza się, kurczę, dopiero się o tym teraz dowiedziałem. No, tak to bym mógł sobie, chociaż tak naprawdę to był środek pandemiksu, więc bym sobie nigdzie nie pojechał, bo wtedy nie mogliśmy sobie podróżować po kraju. Ale rzeczywiście był kręcony w Dublinie, był kręcony w Wicklow, także mam nadzieję zacząć jakieś odwiedzić te miejsca, zrobić jakiś fajny reportaż z tamtych okolic i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Dla kogo jest zrobiony ten film? No na pewno dla fanów wszelkiego rodzaju slasherów. Dla osób, które kochają kino klasy B, bo rzeczywiście, mimo że film jest wyprodukowany przez Universal, mimo że jest wprowadzony do kin, no ale jakoś Elizabeth Banks, odpowiedzialna za ten film, rzeczywiście sprawiła, że no nie tylko w wersji muzycznej, bo muzykę dobrali super świetnie, naprawdę pięknie to jest wszystko zrobione i ona podkreśla, a w niektórych scenach jest rzeczywiście bardzo komiczna. Samo, powiedzmy, połączenie tego, co się dzieje na ekranie, plus muzyka sprawia, że no jest niesamowita, zabawna sprawa, ale rzeczywiście klimat i ta cała atmosfera, którą otrzymujemy, tak, to sprawia jak najbardziej, tylko brakowało, żeby jeszcze gdzieś tam ekran migał, żeby to wyglądało jak stara kaseta VHS, gdzieś tam oglądane na wideo, no to w tym momencie byśmy mieli już naprawdę całkowicie komplet. Idąc do kina, nie oczekuj nie wiadomo czego. Pójdziesz, ten film... on nie spodoba się wszystkim, bo to już jest oczywista oczywistość. W ogóle widziałem fajny wpis na Filmwebie, ktoś napisał: ja nie ogarniam, jak w Polsce nikt nie wpadł na pomysł, ażeby ten film zatytułować Biały Miś. To rzeczywiście byłoby dodatkowe oczko puszczone do nas, no bo wiadomo, Biały Miś w polskiej kulturze dosyć poważne ma znaczenie, można by tak rzec, ale nie można tego filmu traktować w żaden sposób poważnie. Idziemy, relaksujemy się i to wszystko, i jeżeli to Ci się spodoba, to naprawdę będzie bardzo, bardzo dobra zabawa. Czy będzie kontynuacja? Takich filmów to nigdy nie wiadomo, bo nieraz można było powiedzieć, nie będzie, ale jest jedna ważna sprawa. Otóż film stał się bardzo medialny przez sam pomysł. W ogóle Kokainowy Misiek to był tak naprawdę tylko i wyłącznie tytuł roboczy, pod którym kręcono ten film, ale później stwierdzono, no ale nie mieliśmy pomysłu w ogóle, jak to lepiej nazwać, więc tak zostało, ale studio Asylum, które jest znane z tego, no, że kręci niekoniecznie jakościowe filmy, jeżeli kojarzy jakiś dwugłowy rekin kontra ośmiornica z 10 rękami i tak dalej, i jak najbardziej, to oni ten film zrobili i widząc jaką prasę, jak dobrze rzeczywiście się sprzedaje w mediach społecznościowych, to już stwierdzili, że oni muszą zrobić swoją wersję. Co prawda nie będzie to Kokainowy Misiek, tylko film będzie nosić tytuł Attack of the Meth-Gator, czyli będzie to o aligatorze, który naćpał się metamfetaminy i szaleje. Ja wiem, że to brzmi debilnie i pewnie tak będzie wyglądało, bo o ile, jak mówiłem, w Miśku te efekty specjalne są w miarę sensowne, no to tutaj o studiu Asylum nie spodziewajmy się dużo. Nieznana jeszcze jest fabuła, nie wiadomo kto wystąpi, nie wiadomo kto wyreżyseruje, ale już wiadomo, że ten film ukaże się latem, bo wiadomo, że trzeba tak jak najbardziej bić pianę, póki złosi złote jaja, czy jakoś tak. Więc rzeczywiście dostaniemy kolejną wersję. O ile Misiek mnie rozbawił i jak najbardziej mogę Tobie go polecić, jest to rzeczywiście dobre kino, takie, o które pójdziesz, rozerwiesz się, zrelaksujesz. Przynajmniej powiedzmy na te przysłowiowe 90 minut możesz zapomnieć o całym Bożym świecie, wpadnie Ci banan na twarz i na pewno kilka znajdziesz odnośników do popkultury, bo oczywiście twórcy nie uciekają od tego specjalnie, bardzo często do nas puszczają oczko i film się spodobał ogólnie na świecie, bo jak już mówiłem, czyli budżet był około 30-35 milionów dolarów, a tylko w weekend otwarcia film już zarobił 32 miliony dolarów, więc
jak łatwo sobie pomyśleć, pamiętaj, że ten film tak naprawdę do Europy dopiero teraz wchodzi i no, pewnie jeszcze jest wiele rynków, gdzie to można byłoby rzeczywiście zaszaleć. Nie wszędzie pewnie wrzucą, nie wszędzie pewnie film będzie wyświetlany z racji, że no tutaj Coca odgrywa bardzo dużą rolę i się pojawia i całe mnóstwo. Pamiętaj, $55 milionów. Tyle misiek tego cholerstwa spożył w 1985 roku. Więc rzeczywiście, popatrz, mówię tylko o filmie i jest banan, bo rzeczywiście jest to kino, które nie wymaga w ogóle od ciebie nie wymaga, a daje dużo. A jak kochasz filmy, to sprawdź tę listę. Tak, tam takowych recenzji jest całe mnóstwo.